Dobrze. Jesteśmy na 5. konferencji Eastern European Network for Philosophy of Science. Przyjechał pan doktor z prezentacją pod tytułem Defining Pseudoscience. Ale zanim przejdziemy do tego, proszę nam powiedzieć parę słów o sobie, o swoich zainteresowaniach naukowych. Znaczy moje zainteresowania są bardzo szerokie. Zajmuję się szeroko pojętą filozofią nauki. Bardzo różne wątki w tej szerokiej dyscyplinie mnie interesują. Natomiast dotychczas większość uwagi poświęcałem zagadnieniu realizmu naukowego z jednej strony i historii filozofii nauki, rozumianej głównie jako historia realizmu naukowego, dyskusji o tym problemie. W tym ostatnio zajmowałem się ujęciem tego problemu, że może pod inną nazwą niż realizm naukowy, ale problem po prostu statusu poznawczego teorii naukowych w filozofii takiego francuskiego filozofa i fizyka i historyka Pierre'a Diema. Natomiast obecnie trochę się przebranżawiam. Zaczynam się zajmować coraz bardziej skupiam swoją uwagę na zagadnieniu pseudonauki, czyli z jednej strony ogólnie rozumianego problemu demarkacji, oddzielenia nauki od nienauki, ale z naciskiem na patrzenie na tą drugą stronę barykady, czyli na pseudonaukę. Jasne. Właśnie wspomniał pan o problemie demarkacji. Wydaje mi się, że dobrym początkiem będzie określenie, czym jest ten problem, jak on się wiąże też. Choć do tego potem też przejdziemy, ale jak on się wiąże z pseudonauką właśnie. Znaczy on się wiąże dość bezpośrednio. No, problem demarkacji to jest problem oddzielenia nauki od nienauki, czyli chcemy wyróżnić naukę spośród wszystkich aktywności poznawczych bądź udających aktywności poznawcze. Tym, od czego chcemy oddzielić, znaczy ta nienauka to jest bardzo szeroka kategoria, prawda? Ale przecież oczywiście nie chcemy, że chcemy oddzielić naukę od poezji, ale to nie jest dla nas problemem. Mało kto czyta poezję i myśli, o jaka tutaj wspaniała teoria naukowa, ale są takie czy też aktywności przedstawiające się jako aktywności poznawcze, czy są twierdzenia, które tam sobie przedstawiają się jako właśnie naukowe, ale z pewnych powodów nauką nie chcemy ich nazywać. No i właśnie to jest ten kluczowy styk nauki i nienauki, czyli mamy pseudonaukę, czyli wszystkie te teorie, twierdzenia, pola badawcze, dyscypliny, które przedstawiają się jako nauka, udają właśnie naukę, ale udają, czyli nie są same w sobie nauką. Można odnieść wrażenie, że w filozofii jest niechęć, żeby bawić się w odróżnienie nauki od pseudonauki. To znaczy, już w 1983 roku Larry Laudan napisał znany artykuł Zgon problemu demarkacji i wydaje się, że jest jakaś wątpliwość, na ile to jest sensowny problem, na ile to jest problem w ogóle. Tak więc naturalnym pytaniem jest to, jak zajmować się tą dziedziną, tą kwestią po stwierdzonym zgonie samego problemu. Jedna odpowiedź jest bardzo ogólna, tak? Larry Laudan tak ogłosił zgon problemu demarkacji, powiedział, że to jest w sumie pseudoproblem, trzeba się nim nie zajmować. Niepoliczalną liczbę razy różni autorzy, filozofowie, głównie filozofowie, ogłaszali zgon samej filozofii. No ale tutaj siedzimy, rozmawiamy, mamy konferencję filozoficzną i chyba się z różnych powodów tym szczególnie nie przyjęliśmy. Ale tak w szczegółach. Co Larry Laudan zrobił? Larry Laudan skrytykował pewne podejście do problemu demarkacji, które utożsamił z samym problemem demarkacji. Tak? To było podejście, zasadniczo jego przedmiotem jego krytyki była pomysł, że możemy mieć takie eleganckie narzędzie oddzielające naukę od nienauki, narzędzie w postaci na przykład kryterium, bądź zestawu kryteriów, które łącznie są zarówno konieczne i wystarczające do wyróżnienia nauki spośród wszystkich innych aktywności. I faktycznie to, co dzisiaj jest, może nie zaryzykuję, że bliską powszechnie jesteśmy blisko konsensusu, przynajmniej po prostu nie panuje konsensus wśród filozofów nauki, którzy się zajmują tą tematyką, że Laudan miał rację w tym, że takiego łatwego, eleganckiego sposobu rozróżnienia nauki od nienauki nie znajdziemy. Ale co Laudan zaproponował w zamian? Laudan powiedział, w ogóle nie mówmy o pseudonauce, nie używajmy tego słowa. To, co jest istotne, to, że są pewne
twierdzenia, teorie i tak dalej, które są jakby dobrze uzasadnialne, a inne nie są. I zajmijmy się tą ogólniejszą różnicą. To rozwiązanie jest powiedziałbym tutaj gorsze niż choroba. My wiążemy pewne, czy nazywając coś naukowym, tak? Czy w ogóle rozwijając nauki, tak? No my kładziemy pewne, wiążemy pewne nadzieje, tak? Z tym, nadzieje poznawcze. To znaczy uważamy, że nauka w ramach swoich tam wyróżnionych dziedzin dostarczy nam właśnie najlepiej uzasadnionych twierdzeń o tych wyróżnionych aspektach rzeczywistości. Mogę formułować różne uzasadnione twierdzenie, tak? Mogę powiedzieć, że za oknem na tym podwórzu rośnie cis. Przy pewnych zastrzeżeniach filozoficznych, które można by poczynić, to przyjmijmy, że mówię prawdę i to jest uzasadnione, ale to nie jest nauka, prawda? Czyli nauka to jest coś więcej niż po prostu wypowiadanie czy dochodzenie do dobrze uzasadnionych twierdzeń. To są określonego rodzaju i w określony sposób uzasadnione twierdzenia, wpisane zwykle w pewne ramy teoretyczne i tak dalej. Tak? Czyli nauka to jest coś więcej niż po prostu dobrze uzasadnione twierdzenie czy zestaw takich twierdzeń. To jest jeden problem. Po drugie mamy problem praktyczny. Istnieją takie zjawiska, czy istnieje zjawisko przedsięwzięć, twierdzeń, teorii, dyscyplin, które się przedstawiają jako naukowe i tym samym przedstawiając się jako naukowe, imitując po prostu żargon nauki, obiecują odbiorcom swoim, tak, tym, do kogo docierają, że są dobrze uzasadnione. Mało tego, że właśnie twierdzenia, które się w ramach ich wypowiada, są najlepiej uzasadnionymi dostępnymi, tak, twierdzeniami w danym momencie o tych rzeczach, które mówią. I my wszyscy, bo to ja myślę, że to nikt nie jest z tego wyłączony, co jakiś czas, w większym lub mniejszym stopniu, my tak niejako padamy ofiarą, tak? Czyli pseudonauki dalej istnieje. Ja podchodzę do tego problemu pragmatycznie, tak? Czyli z jednej strony, filozofowie nie wypracowali eleganckiego rozwiązania, jak rozdzielać naukę od nienauki, w tym naukę od pseudonauki. To nie jest tak tutaj, już nikt nie oczekuje, że to będzie proste, eleganckie, że linie podziału będą jednoznacznie wyznaczone. Ten problem nie znika przez to, że my uznajemy, że nie potrafimy go rozwiązać tak, jak chcemy, tak? Czyli potrzebujemy praktycznych rozwiązań, potrzebujemy jeśli nie ostatecznego rozwiązania problemu demarkacji, to po prostu najlepszego z możliwych. Potrzebujemy narzędzi, które tu i teraz pozwolą nam decydować, na przykład kiedy decydujemy o określonych politykach społecznych, tak? I rozumiem, że to jest temat właśnie, którym zajmuje się podczas swojej prezentacji pan doktor. Znaczy próbę określenia pseudonauki w taki sposób, by ona była możliwa do wykorzystania w bardziej praktycznych przedsięwzięciach niż filozofia. Trochę, tak, podkreślam to, że w filozofii definicja pseudonauki, którą wypracujemy, czy wypracowujemy, powinna wykonywać pracę poza filozofią. Że to, jak rysujemy mapy pojęciowe, tak? Jeśli w zakresie problemu demarkacji, w tym jak opisujemy nie tylko naukę, ale pseudonaukę i jakieś inne przedsięwzięcia i rodzaje przedsięwzięć, które chcemy od nauki odróżnić, to ma wpływ na to, jak później stosują to w rzeczywistości. Faktycznie nawet mam przykłady czegoś dość niezwykłego, to znaczy mam przykłady badań niefilozoficznych, które dotyczących pseudonauki w taki czy inny sposób, które nawiązują do definicji oferowanych filozofii. Mówię, że to jest niezwykłe, ponieważ naukowcy mają tę tendencję, że jak potrzebują sobie zdefiniować jakieś pojęcie, to je po prostu biorą i definiują, nie szukają źródeł możliwych kontrowersji. Z różnych powodów tak się często dzieje, ale jednak są też sytuacje, gdzie naukowcy z różnych dziedzin, na przykład ktoś, kto jest psychologiem i chce badać zjawisko pseudonauki, chce je sobie jakoś zoperacjonizować, chce wiedzieć, jeżeli badam to, jak ludzie są podatni na uwierzenie w pseudonaukowe teorie, to ja muszę jakoś określić sobie, czym te pseudonaukowe teorie są. Mogę sobie to z kapelusza wyciągnąć, ale właśnie coraz częściej się zdarza, że nie, że właśnie taki psycholog czy socjolog sięgnie do
do literatury filozoficznej. No i teraz to jest bardzo delikatny moment, bo jeżeli, jak na przykład właśnie pokażę w moim referacie, jeżeli definicja pseudonauki jest zbyt szeroka, to znaczy podpada pod nią zbyt wiele różnych zjawisk, no to w takich badaniach psychologicznych, socjologicznych, jeżeli ona będzie faktycznie potraktowana dosłownie, wykorzystana, to pewne potencjalnie istotne różnice, przynajmniej takie, do których można sformułować hipotezy, że są istotne, w ogóle się zgubią. Tak? Na przykład różnica, to jest kluczowe, różnica między pseudonauką rozumianą jako właśnie teoria, która udaje naukową, tak? Czyli są różni uzdrowiciele, którzy obiecują, że taką czy inną metodą nas wyleczą i mówią, ta metoda jest naukowo udowodniona, albo że znajduje wyjaśnienie w współczesnej nauce, tak? Na przykład mamy homeopatię, taki klasyczny przykład pseudonauki, to jest jakby taką odpowiedzią na różne wątpliwości dotyczące tego, czy może działać, to znaczy to, że uważamy, że na gruncie innych ustaleń naukowych homeopatia nie ma prawa działać, ale teraz czytamy w czasopismach publikujących teksty promotorów homeopatii, czytamy wyglądające jak naukowe teksty, które tłumaczą nam, że mechanika kwantowa, tak, wyjaśnia to, jak działa, dlaczego i jak działa metoda homeopatyczna. No to jest jeden przypadek, czyli ja teraz mogę uwierzyć w homeopatię, oddać się leczeniu homeopatycznemu, bo myślę, że to jest nauka. Ja chcę się oddać w ręce nauki, chcę, żeby moje leczenie było oparte na wiedzy naukowej, ale dokonuję pomyłki. Tak? Biorę homeopatię za naukę, na naukę medyczną, którą nie jest. Ale mamy pewną odmienną zasadniczą grupę, powiedzmy, pseudoteorii, które nie są pseudonaukowe. Czyli jakiś rodzaj, prawda, naturoterapii. Naturoterapia może znaczyć różne rzeczy, nie musi być koniecznie pseudoterapią. Tak, no ale uprośćmy, że mówimy o takiej pseudoterapii pod hasłem naturaterapia, gdzie promotorzy nam mówią, ty zapomnij o nauce, skorumpowanych naukowcach, firmach, prawda, farmaceutycznych, które chcą tylko na tobie zarobić. My mamy kontakt z przyrodą, jakiś wyjątkowy, mamy tradycję, jakąś starożytną mądrość za nami stoi i my, prawda, my cię wyleczymy. Teraz osoba, która się oddaje takim ludziom w ręce, no to jest, przynajmniej można zaryzykować, że jest szansa, że jest duża różnica między tą osobą, która się leczy homeopatycznie, bo myśli, że to jest nauka, od osobą, która świadomie wybiera drogę nieoddawania się w ręce nauki. Ufa czemuś innemu. Tak? No i teraz, czy nasza definicja pseudonauki powinna łączyć te dwa zjawiska w jedno, czy nie? Jedna z bardzo popularnych definicji pseudonauki współcześnie funkcjonujących, definicja takiego szwedzkiego filozofa Svena Hanssona, łączy je. No i moim zdaniem to jest problem, tak? Ponieważ jeżeli teraz wykorzystamy ją w innych dalszych badaniach, no i potraktujemy dosłownie, będziemy się jej trzymać, no to będziemy ślepi na pewne potencjalnie istotne różnice, tak? No bo czy te różnice istnieją, czy nie, no to na poziomie na przykład psychologii, socjologii, czy one są istotne między tymi dwoma różnymi grupami pseudoteorii po prostu i pseudonaukowych pseudoteorii, to jest do ustalenia, tak? To trzeba to empirycznie zbadać, czy faktycznie istnieją jakieś systematyczne różnice między ludźmi, którzy im ufają. No ale jak nasza definicja łączy je w jedno, to nie zadamy nawet tego pytania. To jest w dużej mierze, mi się wydaje, dzisiaj istotną rolą filozofii, żeby starać się porządkować mapy koncepcyjne różnych zjawisk, właśnie też z myślą o tym, jak one będą dalej pracowały w badaniach, też właśnie badaniach empirycznych i jednocześnie oczywiście studiować te już prowadzone badania empiryczne pod kątem, czy faktycznie wykorzystuje się w nich poprawnie zdefiniowane właśnie pojęcia i klasyfikacje. Dobrze, myślę, że to dobrze zarysowuje to,
czym obecnie się pan doktor zajmuje. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Dziękuję bardzo za zaproszenie do rozmowy. Dziękuję.